Solaris i Pirks. Polska gwiazda i planeta. Dwa ciała niebieskie, których nazwy wyłoniono w konkursie Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Nieprzypadkowo właśnie one zostały wybrane dla Polski. Odkrycia planety Pirks dokonał polski astronom. W tym programie udamy się wraz z nim w podróż do niezwykłego miejsca, z którego prowadzi swoje badania. I dowiemy się, jak wygląda poszukiwanie takich nowych, nieznanych światów. Zapraszamy na specjalny odcinek Astronarium. Wyspy Kanaryjskie to miejsce słynące przede wszystkim ze słonecznych plaż i wakacyjnych wyjazdów. Jak się okazuje, ściągają tu jednak nie tylko turyści. Wystarczy udać się trochę dalej od wybrzeży i zatłoczonych kurortów, aby odnaleźć miejsca o wyjątkowych warunkach do obserwacji nocnego nieba. Właśnie z tego względu zaczęły tu powstawać obserwatoria astronomiczne. Największe z nich znajduje się na wyspie La Palma. Roque de los Muchachos to największe obserwatorium na całej półkuli północnej. Na szczycie wygasłego wulkanu znajdziemy kopuły kryjące jedne z najnowocześniejszych teleskopów na świecie. W tym niezwykłym miejscu swoje badania prowadzi także profesor Andrzej Niedzielski, polski astronom i odkrywca planet pozasłonecznych. Mniej więcej od 2004 roku zajmuję się poszukiwaniem planet pozasłonecznych. Ten projekt w sumie zainicjowany przez profesora Wolszczana prowadzimy wspólnie, początkowo z wykorzystaniem ogromnego teleskopu Hobby Eberly w Teksasie, którym obserwowaliśmy prawie 10 lat. Pierwsza nasza planeta była odkryta w 2007 roku, wtedy ukazała się publikacja. Natomiast od szeregu lat obserwujemy również teleskopem narodowym Galileo, który znajduje się tutaj za nami. Teleskopem włoskim, który stoi na terenie Hiszpanii. Jesteśmy w tej chwili w obserwatorium astronomicznym Roque de los Muchachos, największym obserwatorium europejskim, jednym z największych obserwatoriów astronomicznych na świecie. Znajduje się cała masa tutaj bardzo interesujących teleskopów. Ja oczywiście największym sentymentem darzę ten, na którym pracuję. Teleskop o średnicy zwierciadła 3,6 metra, przy którym znajduje się fantastyczny spektrograf, w którym możemy bardzo precyzyjnie mierzyć prędkości gwiazd, a analizując ruch gwiazd właśnie odkrywamy planety. Obserwatorium Roque de los Muchachos to jedno z najlepszych miejsc do prowadzenia takich badań. Na wulkanicznych szczytach La Palmy panują niezwykle korzystne warunki do prowadzenia precyzyjnych obserwacji astronomicznych. Pod nami znajdują się chmury, pod nami znajdują się najbardziej gęste warstwy atmosfery, pod nami znajduje się ogromna część wilgoci, która w atmosferze ziemskiej występuje, ogromna część pyłu. W związku z czym mamy tu bardzo przejrzyste niebo i właśnie w takich warunkach instaluje się w tej chwili współczesne teleskopy. W Europie to miejsce, Wyspy Kanaryjskie, konkretnie wyspa La Palma, to jest najlepsze miejsce, w którym można budować teleskopy. Tu mamy dokładnie takie warunki. 2400 metrów nad poziomem oceanu, ponad chmurami, jak widzimy. Tu mamy stabilną atmosferę, bardzo dobry seeing, czyli obrazy gwiazd są bardzo małe, czyli na niewielkiej części detektora jesteśmy w stanie zogniskować znaczną część światła pochodzącą od gwiazd. Nie jest to światło rozpraszane przez turbulentną atmosferę, jak to ma miejsce w obserwatoriach znajdujących się w mniej sprzyjających warunkach. Tutaj znacznie szybciej jesteśmy w stanie zarejestrować światło gwiazdy, tutaj znacznie szybciej jesteśmy w stanie uzyskać tę precyzję pomiarów, która jest nam potrzebna dzięki klimatowi, dzięki temu, że większość atmosfery oraz pył, kurz, wilgoć, te wszystkie elementy znajdują się pod nami. Natomiast nad nami znajduje się powietrze, które przepływa w miarę wbrew pozorom, bo jesteśmy dzisiaj akurat w takim tutaj dniu, gdy wieje mocno i słyszymy to wszyscy. Chmury się rzeczywiście przesuwają pod nami dość szybko, ale generalnie przepływ powietrza tutaj nad nami jest bardzo równomierny, co daje bardzo
bardzo ładne obrazy gwiazd. Stąd jakiś czas temu powstał pomysł, aby ten teren udostępnić astronomom z różnych krajów. Powstało tutaj obserwatorium, które czasami jest nazywane Europejskim Obserwatorium Północnym. Hiszpanie udostępnili teren wszystkim, którzy są zainteresowani budową poważnej infrastruktury astronomicznej, stawianiem dużych urządzeń do obserwacji nieba. Teleskopy, które tutaj widzimy, to teleskopy zazwyczaj bardzo duże, współczesne, nowoczesne. Teleskopy, na których dzięki usytuowaniu ich na terenie Hiszpanii nasi hiszpańscy koledzy uzyskują znaczną ilość czasu obserwacyjnego. Jednym z takich projektów, który realizują właśnie Hiszpanie we współpracy z innymi astronomami, jest projekt, który wraz z moją koleżanką Ewą Villaver z Madrytu realizujemy właśnie na teleskopie TNG, Telescopio Nazionale Galileo. W ramach tego projektu obserwujemy obiekty, o których już wiemy, że prawdopodobnie mają planety. W związku z czym, korzystając z tego jednego z najlepszych urządzeń na świecie, w stosunkowo niewielkim zakresie jesteśmy w stanie dość szybko doprowadzić do odkrycia planet. Tych planet tutaj odkrytych jest już cały szereg. Do około 26 w sumie udało się temu naszemu dużemu projektowi opartemu o obserwacje z teleskopu Hobby Eberly dojść. Natomiast około 10 planet pochodzi właśnie z obserwacji również tym teleskopem. Tutaj mamy prawie zawsze pogodę. Tutaj mamy fantastyczne warunki, tutaj mamy niesamowity sprzęt, którym jesteśmy w stanie te obserwacje prowadzić. Na czym polegają obserwacje planet pozasłonecznych prowadzone przez profesora Andrzeja Niedzielskiego? Jak się okazuje, nawet przy pomocy najlepszych teleskopów na Wyspach Kanaryjskich, zobaczenie egzoplanet to niemal niewykonalne zadanie. Zwyczajnie giną one w blasku swoich gwiazd. O obecności planet mogą jednak świadczyć inne efekty. Astronomowie posługują się m.in. metodą tzw. prędkości radialnych. Pozwala ona odkrywać planety, obserwując poruszanie się gwiazd. Rejestrujemy drobne zmiany prędkości gwiazdy wymuszone ruchem planety wokół tejże gwiazdy. De facto, jeżeli wokół gwiazdy znajduje się planeta, to oba te obiekty krążą wokół środka masy układu. Nie tylko planeta się porusza, a również gwiazda. My oczywiście planety nie widzimy. Widzimy gwiazdę, a mogąc bardzo precyzyjnie mierzyć zmiany prędkości gwiazdy w jej ruchu wokół tego środka masy, możemy odkryć planetę, krótko mówiąc. Pomiary prędkości radialnych wymagają jednak urządzeń bardzo skomplikowanych, którymi są spektrografy. Spektrografy bardzo precyzyjne. Przez całe dziesięciolecia przygotowywane były tego typu urządzenia właśnie do poszukiwań planet. Inżynierowie budowali coraz bardziej precyzyjne spektrografy, właśnie myśląc o detekcji coraz mniej masywnych obiektów na orbitach przy innych gwiazdach. Ostatecznie przy uzyskaniu precyzji rzędu 10 metrów na sekundę, czyli to jest mniej więcej prędkość biegacza, udaje się odkrywać masywne planety. Natomiast jeżeli chcemy szukać planet podobnych do Ziemi, no to niestety precyzja musi już być rzędu centymetrów na sekundę, co jest rzeczywiście dużym problemem. Za pomocą spektrografów obserwujemy tak zwane widma gwiazd, czyli rozszczepiamy światło, które widzimy gołym okiem, na całą tęczę, jak to się czasem mówi, na całą masę przeróżnych kolorów, które to kolory w odpowiednim powiększeniu albo przy odpowiednio dużej rozdzielczości, jak mówią astronomowie, ukazują nam również pewne subtelne sygnatury poszczególnych pierwiastków znajdujących się w atmosferach gwiazd. Widzimy tak zwane linie widmowe. Otóż mierząc pozycję takich linii widmowych w widmie danej gwiazdy i porównując ją z laboratoryjną długością fali, możemy zmierzyć różnicę tych położeń, a zwykły efekt Dopplera, który znamy ze szkoły, pozwala nam te różnice położeń linii przetłumaczyć na prędkości gwiazd. Jeżeli te prędkości wykazują cykliczne zmiany, to możemy domniemywać o tym, że na orbicie wokół gwiazdy krąży planeta. Zespół profesora Niedzielskiego wykorzystuje właśnie takie niezwykle precyzyjne pomiary prędkości radialnych do odkrywania planet pozasłonecznych. W sumie polskim badaczom udało się ich odnaleźć już ponad 20. Większość krąży jednak wokół gwiazd znacznie różniących się od naszego Słońca. My rozpoczęliśmy nasz projekt poszukiwań planet od tak zwanych czerwonych olbrzymów. Wzięło się to stąd, że początkowo to, co chcieliśmy zaobserwować, to były obiekty, które nie wykazują zmian w prędkościach radialnych, bowiem na wstępnym etapie naszego projektu pracowaliśmy dla misji kosmicznej SIM,
której celem była bardzo wysokiej precyzji astrometria i tam potrzebne były po prostu gwiazdy standardowe, stabilne, nie wykazujące zmian w prędkościach radialnych. Ale siłą rzeczy odkryliśmy przy okazji całą masę gwiazd, które wykazują zmiany w prędkościach radialnych i to był nasz, że tak powiem, początkowy materiał do poszukiwań planet przy gwiazdach wyewoluowanych. Oczywiście tę próbkę obiektów, które obserwowaliśmy za pomocą teleskopu Hubble Eberly w Teksasie, bardzo szybko powiększyliśmy do około 1000 nie tylko wyewoluowanych gwiazd na gałęzi olbrzymów, jak to się mówi, ale również mniej wyewoluowanych obiektów, rozpoczynając wręcz od ciągu głównego, czyli od takich gwiazd podobnych do naszego Słońca. Tym niemniej większość odkrytych przez nas do dzisiaj planet rzeczywiście znajduje się na orbitach tak zwanych olbrzymów, czyli gwiazd chłodniejszych i znacznie większych niż nasze Słońce, czyli w przypadku tych układów planetarnych możemy mówić o takim stanie, jaki nasz układ planetarny osiągnie za parę miliardów lat. Widzimy, krótko mówiąc, przyszłość naszego układu słonecznego, patrząc na starsze, w cudzysłowie starsze gwiazdy. I większość rzeczywiście naszych planet to są planety przy czerwonych olbrzymach, planety stosunkowo masywne, podobne zazwyczaj do naszego Jowisza, znajdujące się na przeróżnych orbitach, od takich dwudziestokilkudniowych aż po takie, które podobne są faktycznie do naszego Jowisza, czyli okresy orbitalne mają rzędu 4-5 lat. Przeróżne obiekty tego typu faktycznie obserwujemy. W tej chwili z opublikowanych planet w zasadzie tylko jedna znajduje się przy Karle, czyli gwieździe podobnej do naszego Słońca. I to jest układ planetarny, dla którego mieliśmy okazję wybrać nazwę i dzisiaj już wiemy, jak ta gwiazda i jej planeta się nazywają. Konkurs na nazwy dla planet pozasłonecznych ogłosiła w 2019 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Z okazji stulecia tej organizacji każde państwo otrzymało prawo wyboru imienia dla jednej egzoplanety oraz jej macierzystej gwiazdy. Dla Polski wybrano właśnie jedną z planet odkrytych przez profesora Andrzeja Niedzielskiego. W konkursie najwięcej głosów uzyskały nazwy Geralt i Ciri. Unia uznała jednak, że postaci wywodzące się z prozy Andrzeja Sapkowskiego to znaki towarowe i odrzuciła tę możliwość. Ostatecznie przyjęto drugą pod względem liczby głosów propozycję. I tak otrzymaliśmy gwiazdę Solaris i krążącą wokół niej planetę Pirks. Nazwy inspirowane twórczością Stanisława Lema. Jak wygląda ta polska egzoplaneta? Przede wszystkim w niczym nie przypomina Ziemi. Pirks to gazowy olbrzym rozmiarami przewyższający nieco nawet naszego Jowisza. Mimo to wokół swojej gwiazdy krąży w odległości mniejszej niż ta dzieląca Ziemię od Słońca, obiegając ją co 269 dni. Ponieważ gwiazda Solaris jest jednak nieco mniejsza i chłodniejsza od Słońca, planeta znajduje się w tzw. ekosferze, a to oznacza, że mogłaby tam istnieć woda w stanie ciekłym. W przypadku gazowego olbrzyma to wprawdzie niemożliwe. Na przykładzie Układu Słonecznego wiemy jednak, że takim planetom często towarzyszą skaliste księżyce. Jeżeli Pirks także ma takiego towarzysza, właśnie tam moglibyśmy teoretycznie odnaleźć oceany, a w nich być może nawet życie. Czy rzeczywiście tak jest? Niestety obecnie nauka nie dysponuje narzędziami, aby to sprawdzić. Poszukiwanie śladów życia na odkrywanych planetach pozasłonecznych to dziś największe wyzwanie, z jakim mierzą się ich badacze. Wszyscy czekamy na informację prasową, że NASA dotarła do informacji o planecie, na której jest inna cywilizacja, która chce z nami rozmawiać. Obawiam się, że do tego typu informacji, do tego typu odkrycia jeszcze jest daleko. Po pierwsze, oczywiście nie bardzo wiemy, gdzie szukać, bo znamy tylko jeden przykład życia, czyli życie ziemskie i możemy poszukiwać analogicznego przykładu, czyli planety podobnej do Ziemi, znajdującej się w odpowiedniej odległości od swojej gwiazdy. No i oczywiście ta gwiazda musi być podobna do naszego Słońca. W ten sposób możemy próbować poszukiwać planety, na której możliwe byłoby życie takie, jak my je sobie wyobrażamy. No niestety przy obecnych technikach, przy obecnych ograniczeniach technik obserwacyjnych znalezienie planety podobnej do Ziemi przy gwieździe podobnej do Słońca jest jeszcze niemożliwe. Szukamy zatem tam, gdzie możemy szukać i próbujemy oczywiście
te układy, które znajdujemy, planetarne, opisać i zanalizować na przykład skład chemiczny atmosfer tychże planet w poszukiwaniu przejawów aktywności organicznej, czy chociażby po to, żeby się dowiedzieć, jak atmosfery planet w przypadku innych obiektów faktycznie wyglądają, czy są podobne do planet w naszym Układzie Słonecznym, na przykład, a w szczególności do Ziemi. Tego typu obserwacje są również bardzo kłopotliwe, bowiem ilość światła, która dociera do nas z atmosfer planet, jest naprawdę mikroskopijnie mała. W związku z czym niezbędne jest budowanie coraz większych teleskopów, coraz bardziej precyzyjnych spektrografów, aby te słabe sygnatury w widmach planet, atmosfer planet faktycznie znaleźć. Myślę, że niedawne doniesienia o odkryciu struktur widmowych odpowiedzialnych za powstawanie linii wody, pary wodnej w atmosferach niektórych planet pewnie z czasem staną się rzeczą normalną, to znaczy pewnie zaczniemy odkrywać coraz więcej szczegółów dotyczących składu chemicznego atmosfer innych planet. Na Wyspach Kanaryjskich znajduje się jeden z najlepszych obecnie istniejących przyrządów, którymi można próbować takich badań. Wielki Teleskop Kanaryjski to największy na świecie optyczny teleskop tego typu. Mierzące blisko 10,5 metra średnicy zwierciadło pozwala zebrać wyjątkowo dużo światła od gwiazd, a dzięki temu wyłowić nieliczne fotony niosące informacje na temat planet ukrytych w ich blasku. W tych pionierskich badaniach biorą udział także Polacy, pracujący w obserwatoriach na Wyspach Kanaryjskich. Pracuję nad takim projektem, który ma na celu stworzenie nowego ogniska, nowego miejsca, żeby zainstalować tam instrument, spektrograf. Jest to duże wyzwanie. W chwili obecnej jest to największy na świecie teleskop. Ma on lustro stworzone z takich segmentów, heksagonów. Ma system optyki aktywnej, czyli możemy kompensować wpływy czynników atmosferycznych. Także jest to duże pole do popisu dla inżynierów, ponieważ cały czas jest coś, co można ulepszyć, poprawić. Ciągłe ulepszanie aparatury na Wyspach Kanaryjskich ma służyć m.in. do określenia mas planet pozasłonecznych oraz badania ich atmosfer. Główny projekt, w którym braliśmy udział, w którym grupa planetarna bierze tutaj udział, to wyznaczanie mas planet odkrywanych za pomocą teleskopu Kepler. I następnie za pomocą teleskopów naziemnych mierzyliśmy prędkości radialne tych gwiazd, żeby przekonać się, że te sygnały rzeczywiście wywoływane są obecnością planet. Następnie zaczęliśmy obserwować planety odkrywane metodą tranzytów za pomocą teleskopu kosmicznego TESS. To, co mamy z fotometrii gwiazdowej, z teleskopów orbitalnych, to są bardzo dokładne pomiary średnicy tych planet, ich promienie. Natomiast z powierzchni Ziemi, poprzez obserwację prędkości radialnych gwiazd, jesteśmy w stanie wyznaczać masy. Dzięki temu, łącząc te dwie informacje, uzyskujemy wiedzę na temat średniej gęstości takiej planety, a co za tym idzie, o jej możliwej budowie wewnętrznej. Jesteśmy w stanie oszacować w przypadku tych planet o najmniejszych rozmiarach, czy są to planety rzeczywiście o gęstości zbliżonej do gęstości Ziemi, strukturze podobnej, tak jak przypuszczamy, czyli że są skaliste, bądź też bardziej zbliżoną swoją budową do Neptuna bądź Urana, czy też planet, jak wyobrażamy sobie, pośrednich pomiędzy planetami skalistymi a planetami gazowymi o rozmiarach Neptuna, tak zwanych superziemiach. To jest główna informacja, którą możemy uzyskać, to jest średnia gęstość i jakieś przynajmniej podejrzenia co do budowy wewnętrznej tych planet. Było odkrywanych za pomocą teleskopu i Kepler i TESS bardzo dużo planet olbrzymów o rozmiarach Jowisza bądź Saturna. Takie obserwowaliśmy. Najbardziej interesujące dla nas były te, których atmosfery były rozdęte, co umożliwia w przyszłości badanie atmosfer w przypadku obserwacji tranzytów, czyli przejścia planety latecza czy gwiazdy. Będziemy w stanie powiedzieć wiele na temat tego, co znajduje się w atmosferze takiej planety. Przykład tego, jak karkołomnego zadania podejmują się astronomowie, możemy znaleźć również w Układzie Słonecznym. W roku 2019 miało miejsce rzadkie zjawisko – tranzyt Merkurego na tle tarczy Słońca. Najmniejsza planeta Układu Słonecznego znalazła się na linii między Ziemią a naszą dzienną gwiazdą. Unikatową transmisję tego zjawiska zorganizowała na Wyspach Kanaryjskich Fundacja Nicolaus Copernicus. Ich celem było pokazanie, w jaki sposób podobne tranzyty pozwalają odkrywać egzoplanety. I dlaczego właśnie one mogą dać odpowiedź na pytania o istnienie tam życia.
Przeprowadziliśmy transmisję całego zjawiska tranzytu Merkurego. Mogliśmy obserwować całe zjawisko od samego jego początku do samego końca, prawie do zachodu Słońca. Patrząc na Merkurego przechodzącego na tle tarczy słonecznej, możemy zrozumieć, jak te zjawiska przebiegają w innych układach planetarnych. Dzięki temu możemy odkrywać planety zarówno inne, zupełnie odmienne niż nasza planeta, ale poznawać też światy bardzo podobne do naszej planety i zastanawiamy się wówczas, czy są to światy, które może za wiele tysięcy, dziesiątki tysięcy czy milionów lat zamieszkamy. Jeżeli chodzi o obserwację atmosfer samych już planet, to rzeczywiście obiektami, które podlegają tego typu badaniom, są układy tranzytujące. Gdy planeta przechodzi na tle tarczy swojej gwiazdy, to przez atmosferę tej planety przechodzi część światła od tejże właśnie gwiazdy. Część jest przesłonięta przez, powiedzmy, powierzchnię, natomiast przez atmosferę część tego światła przechodzi do obserwatora ziemskiego. Rozszczepienie tego światła na długości fali przeróżne, czyli uzyskanie widma, pozwala na rejestrację właśnie linii widmowych w atmosferach planet. Patrząc na przykład na tranzyt w naszym Układzie Słonecznym, powiedzmy tranzyt Merkurego, gdzie niewielka kropeczka znajdować się będzie na tle tarczy swojej gwiazdy, jeżeli sobie teraz wyobrazimy, jak niewielkim fragmentem takiej planety jest atmosfera, to możemy sobie uzmysłowić, jak ogromnym wyzwaniem jest próba rejestracji widma pochodzącego właśnie od atmosfery planety. To jest naprawdę bardzo poważny problem techniczny, polegający na tym, że mamy zwyczajnie za mało światła zazwyczaj, by móc je rozszczepić i te informacje o atmosferach planet uzyskać. Czy znajdziemy tam sygnatury życia? Tego oczywiście nie potrafię powiedzieć, ale na pewno będziemy ich szukali. Wiem, że jednym z głównych celów, na przykład budowy 40-metrowego teleskopu, wielkiego teleskopu europejskiego, jest właśnie próba analizy składu chemicznego planet typu ziemskiego. Także te badania po prostu w tej chwili się rozpoczynają, ale myślę, że będą bardzo intensywne w najbliższych latach. Wyspy Kanaryjskie pozostają najważniejszym miejscem na północnej półkuli, z którego prowadzi się badania planet pozasłonecznych. Najnowocześniejsze teleskopy pozwalają uzyskiwać coraz więcej informacji na temat tych nowych, nieznanych światów. A dzięki badaczom, takim jak profesor Andrzej Niedzielski, możemy mieć nadzieję, że efektem będą także kolejne Solaris i Pirks, gwiazdy i planety, które na zawsze pozostaną związane z Polską.